Cześć kochani, tu Ewa z kanału Z Turcją na Ty. Dzisiaj witam się z Wami z Pałacu Sułtańskiego. I myśląc o sułtanach mamy trochę takie wyobrażenie jak z odcinka serialu Wspaniałe Stulecie, kiedy to sułtan Sulejman wraz ze swoją rodziną zasiadali na tronie, zasiadali na dywanach, obradowali w pałacu Topkapi. Był tam też harem, w którym były pięknie ubrane kobiety w kolorowych strojach. Natomiast pałac, który dzisiaj Wam pokażę, pałac Dolmabahce Sarai, jest zupełnie inny. Jest to bardzo europejski pałac inspirowany Wersalem, pałacem Buckingham. Jest on pełen przepychu. Ale niewiele osób wie, że ten pałac przyczynił się do upadku Imperium Osmańskiego. W tym odcinku pokażę Wam, jak ten pałac wygląda, jak piękne są tutaj ogrody, gdzie on się znajduje, jak się tutaj dostać oraz o co chodzi z tym upadkiem. Oglądajcie. Zacznijmy od nazwy. Skąd nazwa Dolmabahce? Dolmabahce w tłumaczeniu na język polski oznacza wypełniony ogród. Dlaczego taka nazwa? Jak widać za mną, sam pałac znajduje się tuż przy cieśninie Bosfor i chyba nie ma piękniejszej lokalizacji na budowę pałacu, dlatego że widok stąd jest po prostu niesamowity. Ale w dawnych czasach wody Bosforu sięgały dużo bardziej w głąb lądu i żeby przygotować plac pod budowę pałacu, trzeba było je po prostu zasypać, inaczej wypełnić. Dlatego nazwa Dolmabahce, czyli wypełnione ogrody. A tak naprawdę wcześniej znajdowały się tutaj ogrody sułtańskie, pawilony sułtańskie, do których sułtani przyjeżdżali na odpoczynek. I dopiero w 1856 roku została ukończona budowa pałacu Dolmabahce, pałacu, który został wybudowany na życzenie sułtana Abdulmedzida I. W budowie pałacu Dolmabahce zaraz nad cieśniną Bosfor nie chodziło tylko o to, aby rodzinie sułtańskiej było przyjemnie spoglądać na piękną cieśninę Bosfor z ogrodów pałacowych oraz z okien pałacu. Chodziło też o to, aby wszystkim delegacjom zagranicznych dyplomatów oraz rodzin królewskich, które przybywały tutaj na łodziach i dokowały, cumowały zaraz pod pałacem. Chodziło o to, aby po prostu im zaimponować. I dlaczego imidż w tamtych czasach Imperium Osmańskiego był tak ważny? Za chwilę Wam o tym opowiem. XIX wiek. Imperium Osmańskie słabnie. Przegrywa wojny, traci Bałkany, a Europa dynamicznie się rozwija. Państwo zaczyna się zadłużać i traci kontrolę nad własną gospodarką. Sułtan Abdulmedzid I wierzy, że problemem nie jest struktura państwa, ale jego wizerunek. I dlatego podejmuje decyzję zbudować pałac,
który pokaże Europie, że imperium jest nowoczesne. To była decyzja emocjonalna, zdecydowanie nie ekonomiczna. Ale żeby zrozumieć skalę tego miejsca, muszę Wam podać kilka liczb. Pałac w Dolmabahcie to ponad 45 000 metrów kwadratowych, 285 pokoi, ponad 60 toalet i ponad 40 sal, w których podejmowano gości, urządzano bankiety. Ale to nie jest w tym wszystkim najgorsze. Do dekoracji Pałacu Dolmabahce zużyto 14 ton złota. Było to złoto, które nie zostało w skarbcu, bo to było złoto, które zostało na suficie i ścianach samego pałacu. I pomyślcie sobie, jak ogromny koszt musiał to być dla upadającego już w tym czasie ekonomicznie państwa Imperium Osmańskiego. Z budowy pałacu Dolmabahce Imperium Osmańskie już się nigdy nie podniosło. Żeby sfinansować budowę tego pałacu, Osmanowie musieli pozaciągać kredyty w dużych europejskich bankach, na przykład w bankach francuskich i angielskich. I dopiero po upadku Imperium Osmańskiego, po powstaniu Republiki Tureckiej za czasów Ataturka, dopiero wtedy te kredyty zostały spłacone. A teraz trochę praktycznych informacji. Po pierwsze, ile kosztuje bilet? Bilet dla zagranicznych turystów kosztuje 2000 lira, natomiast dzieci poniżej 6 roku życia wchodzą za darmo. Jest tutaj też zniżka dla studentów. Turcy mogą wejść za 250 lira. A jak dotrzeć do pałacu Dolmabahce? Wszystko zależy od tego, w której części Stambułu się znajdujecie oczywiście, ale najprościej z centrum tak zwanego Starego Stambułu, czyli z okolic Sultanahmet, tutaj najprościej dotrzeć tramwajem linii T1 i wysiąść na przystanku Kabatasz. I z Kabataszu macie dosłownie 400 metrów pieszo. Jeśli znajdujecie się w innych dzielnicach, to po prostu musicie wsiąść w autobus, który pojedzie do dzielnicy Besiktaş. Chciałam też dać Wam radę, praktyczną radę, że żeby uniknąć kolejek, musicie przyjechać tutaj wcześniej rano. Ja już byłam tutaj o 10 godzinie i czekałam pół godziny w kolejce. Także no niestety nie wiem, czy lepiej przyjechać tutaj wieczorem, czy lepiej przyjechać faktycznie dużo wcześniej rano o 9, 9:30, żeby tych kolejek uniknąć. Na szczęście ta kolejka dosyć szybko się przesuwała i kolejka tak naprawdę do security check, czyli do tej kontroli bezpieczeństwa była dłuższa niż później kolejka biletowa. Z punktu widzenia historycznego ważną informacją jest to, że tutaj właśnie w tym pałacu zmarł Mustafa Kemal Atatürk, czyli założyciel współczesnej Republiki Tureckiej, i w tym pałacu wszystkie zegary są zatrzymane na godzinie
9:05, bo o tej właśnie godzinie zmarł Atatürk. No, słuchajcie, w pałacu nie można robić zdjęć ani niczego nagrywać, dlatego pokażę Wam jedynie takie przebitki gdzieś tam zdobyte z internetu. Na pewno można zobaczyć ogromny żyrandol, który waży 4,5 tony. To jest największy żyrandol kryształowy na świecie, który został tutaj przywieziony jako podarunek od królowej Wiktorii. A poza tym można zobaczyć harem. Harem jest też w cenie tego naszego biletu, tylko że ten harem różni się znacznie od haremu w pałacu Topkapi, dlatego że to są po prostu takie sale, pokoje królewskie. Dajcie znać, czy jesteście tymi, którzy lubią zwiedzać pałace. Ja do takich osób na pewno nie należę. No, takie pokoje, sale balowe i pokoje wizytowe mnie raczej nie interesują, ale wydaje mi się, że będąc w Stambule warto zobaczyć pałac Dolmabahce. Pałac Dolmabahce to nie tylko jeden budynek. Ta część, którą widać za mną, to Selamlik, czyli taka oficjalna część reprezentacyjna. Znajduje się w kompleksie pałacowym również harem, czyli miejsce, w którym mieszkał sułtan razem z jego rodziną. Znajdują się tutaj miejsca, sale ceremonialne, również kuchnie, stajnie, budynki administracyjne, także było to takie małe miasto w mieście. No i słuchajcie, podałam Wam złe informacje, bo jednak można było nagrywać w środku, tylko nie kamerą, ale telefonem. I też telefonem można było robić zdjęcia. Jakbym podsumowała te wnętrza? Przepych, przepych i jeszcze raz przepych. Mi się takie pałacowe wnętrza absolutnie nie podobają, ale słuchajcie, dla XIX-wiecznego sułtana, który mieszkał cały czas w pałacu Topkapi, no to było coś niesamowitego, jak się tutaj przeprowadził. Myślę, że to chyba na wszystkich Osmanach w tamtych czasach robiło niesamowite wrażenie. W ramach Waszego biletu, oprócz tej części, którą ja zwiedziłam, Selamlik, możecie jeszcze też zobaczyć harem oraz taką galerię sztuki i muzeum zegarów. Także jeśli tutaj przyjedziecie, to naprawdę trzeba sobie kilka godzin na ten obiekt poświęcić. Pałac Dolmabahce to piękny budynek, piękny z zewnątrz, pewnie też piękny w środku, jeśli lubicie takie wnętrza. Niczym Wersal, niczym Pałac Buckingham, ale to też trochę taka smutna opowieść o
ogromnym zadłużeniu, o upadku imperium, o chęci pokazania całej Europie, że imperium, mimo tego, że borykało się z ogromnymi kryzysami, chciało pokazać wszystkim, że jest silne, że nadąża za postępem, że się modernizuje. Niestety dobrze na tym nie wyszło. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie miejsca takie jak Pałac Topkapi, trochę takie orientalne, bardziej historyczne, czy bardziej nowoczesne, XIX-XX-wieczne pałace. Dajcie znać. Ja obiecuję, że na wszystkie komentarze oczywiście odpiszę. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Pa, pa.